Zamknij oczy. Weź głęboki oddech. Poczuj powietrze, które wypełnia twoje ciało. Poczuj ten moment jedyny, prawdziwy teraz. Nie ma przypadków. To, że właśnie tu jesteś, że słyszysz te słowa, jest znakiem. Jest odpowiedzią. Jest wezwaniem, by się zatrzymać i poczuć więcej, niż pozwala codzienność. Może czujesz zmęczenie, którego nie da się opisać słowami. Może nosisz w sobie historię, której nikt nie zna. Może uśmiechasz się na zewnątrz, ale twoja dusza płacze w ciszy. Jeśli tak, to ta wiadomość jest dla ciebie. Wczoraj wieczorem, w ciszy, gdy świat się wyciszył, zapytałam swojego anioła, dlaczego tyle dusz cierpi w milczeniu? Dlaczego tak wielu ludzi czuje się niewidzialnych, samotnych, niekochanych? I wtedy usłyszałam coś bardzo prostego, ale potężnego. Powiedz jej, że już jest gotowa, by się uzdrowić. Od środka. Te słowa były skierowane do ciebie. Do kobiety, która przez lata stawiała potrzeby innych ponad swoimi. Do serca, które tyle razy dawało, aż zostało puste. Do ciebie, która zapomniała, że zasługuje na miłość, czułość, na światło. Anioł powiedział, że już wystarczy. Że przyszła pora, by wrócić do siebie. Nie do tej osoby, którą widzą inni, ale do tej, którą naprawdę jesteś pod tym wszystkim. Oddychaj. Wyobraź sobie teraz, że jesteś w lesie. Wszystko jest ciche. Tylko szelest liści, śpiew ptaków, zapach ziemi. Siedzisz pod drzewem, otulona spokojem. I nagle czujesz obecność. Nie widać jej, ale ją znasz. To twój anioł. Twój opiekun. Nie musisz go widzieć, by wiedzieć, że tam jest. Nie musisz mówić nic, on zna twoje myśli, twój ból, twoje modlitwy. I w tej chwili, w tym miejscu, zaczyna się coś nowego. Już dość walki. Już czas powrotu do siebie. Czas, byś zrzuciła ciężary, które nie są twoje. Czas, byś pozwoliła sobie na łzy. Czas, byś wybaczyła sobie wszystko to, czego tak długo nie mogłaś wybaczyć. Nie musisz wiedzieć, jak. Wystarczy, że powiesz, jestem gotowa. Nie dla świata. Dla siebie. Oddychaj. Poczuj, jak z każdym oddechem opuszcza cię napięcie. Poczuj, jak twoje serce się otwiera nie dla innych, ale dla ciebie samej. Powiedz do siebie szeptem teraz, w tej chwili, wybieram uzdrowienie. Wybieram siebie. A jeśli te słowa poruszyły coś w tobie, jeśli czujesz to głęboko, napisz to w komentarzu. Nie dla algorytmu. Dla swojej duszy. Gdy piszesz, potwierdzasz swoją intencję. To jak zaklęcie. Akt odwagi. Akt powrotu do siebie. I pamiętaj, nie jesteś sama. To miejsce, ten kanał, ta przestrzeń są dla ciebie. Bezpieczne. Ciche. Prawdziwe. Znasz tę historię o kobiecie, która zapomniała o sobie. Która troszczyła się o innych, aż przestała wiedzieć, jak się oddycha. Która była silna tak długo, że nie potrafiła już być miękka. To historia wielu z nas. Ale dzisiaj twój anioł mówi coś nowego. Nie musisz już być silna. Możesz po prostu być. Ja cię niosę. I kiedy to zrozumiesz, że nie musisz już wszystkiego kontrolować, że nie musisz znać odpowiedzi, że nie musisz zasługiwać na miłość, coś w tobie się otworzy. Nie będzie to hałaśliwa przemiana. To będzie cichy powrót. Do ciebie. Do światła. Jeśli czujesz, że te słowa były właśnie dla ciebie, zostaw znak. Słowo, które wypływa z twojego wnętrza. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli chcesz mieć miejsce, do którego możesz wrócić, gdy znów poczujesz się zagubiona. Nie dla mnie. Dla siebie. Bo to może być twoja przestrzeń uzdrowienia. Dziękuję, że jesteś. To dopiero początek. Czasem to, co najcichsze, jest najprawdziwsze. Czasem odpowiedź przychodzi nie w hałasie, nie w słowach, nie w logice, ale w drżeniu serca, w
powiewie powietrza, w łagodnym przeczuciu, którego nie da się wyjaśnić. Tak właśnie przemawiają anioły. Nie krzyczą. Nie narzucają się. One są ciche, stałe, cierpliwe. I przez cały ten czas próbowały się z tobą skontaktować. Gdy byłaś smutna i patrzyłaś w okno, to nie był tylko wiatr. To była dłoń, która głaskała cię po duszy. Gdy w środku dnia nagle poczułaś potrzebę zatrzymania się, nie była to przypadkowa myśl. To był znak. Pojawiają się jako delikatne myśli, nieznane uczucia, piosenki w radiu, liczby na zegarze. Nie szukaj ich w hałasie, bo nie tam żyją. Żyją w tobie. Wiem, że nauczyłaś się słuchać innych. Ufać autorytetom, ludziom, systemom, które mówiły ci, jaka powinnaś być. Ale nadszedł czas, byś nauczyła się słuchać siebie. A raczej tej wersji ciebie, którą świat zapomniał, ale która w tobie nigdy nie zgasła. Twoja dusza zawsze wiedziała. Zawsze była gotowa. Ale potrzebowała twojej uwagi. Twojej obecności. Twój anioł nie może wejść bez zaproszenia. Czeka. Każdego dnia. I dziś mówi, słuchaj ciszy. Słuchaj oddechu. Słuchaj łez, które płyną bez słów. Bo to właśnie tam, w tych chwilach, jest prawda. Jesteś ważna. Jesteś kochana. I nie musisz robić nic więcej, by zasługiwać. Wiem, że boisz się zaufać temu głosowi. Że wciąż pytasz, a co jeśli to tylko wyobraźnia? Co jeśli zwariowałam? Ale zapytaj siebie, co jeśli nie? Co jeśli to właśnie teraz jest moment przebudzenia? Moment, w którym wszystko, co ci się przytrafiło, zaczyna nabierać sensu. Może nie chodziło o to, by zrozumieć wszystko rozumem. Może chodziło o to, by poczuć. By zaufać. By puścić kontrolę i pozwolić się poprowadzić. Twój anioł mówi, nie musisz mieć planu. Nie musisz znać celu. Wystarczy, że będziesz obecna. Tu i teraz. I że pozwolisz, by światło w tobie znów się zapaliło. Pamiętasz, jak jako dziecko wierzyłaś, że wszystko jest możliwe? Że dobro istnieje. Że jesteś częścią czegoś większego. Ta dziewczynka nadal w tobie żyje. Czeka, aż znów ją usłyszysz. Aż znów ją przytulisz. Aż znów powiesz jej, przepraszam, że cię zostawiłam. Ale już jestem. I już nie odejdę. Zamknij oczy. Poczuj swoją obecność. Poczuj bicie serca. Każdy rytm mówi, jestem tu. Nie spiesz się. Ten moment jest dla ciebie. Bez oczekiwań. Bez wymagań. Bez maski. Wystarczy, że jesteś. Wystarczy, że oddychasz. A jeśli czujesz coś w sobie teraz, może ciepło, może wzruszenie, może ulgę, to znak. To twoja dusza mówi, tak. To właśnie to. Dziękuję, że mnie słyszysz. Anioł szeptem dodaje, jesteś chroniona. Nawet wtedy, gdy wszystko się rozpada. Nawet wtedy, gdy nie widzisz drogi. Jesteś prowadzona. Każdy krok, nawet ten, który wydawał się błędem, był potrzebny. Każde złamane serce, każde rozczarowanie, każda samotna noc były bramami. Teraz nadchodzi poranek. Teraz nadchodzi światło. Ale nie to zewnętrzne. Światło w tobie. Jeśli to czujesz, jeśli twoje serce reaguje, zostań. Zostań z tą energią jeszcze chwilę. A jeśli chcesz, by ten przekaz dotarł do innych dusz, które cierpią w ciszy, możesz go udostępnić. Nie dla mnie. Nie dla liczb. Dla tej jednej osoby, która być może właśnie dziś potrzebuje tych słów tak bardzo, jak ty. A jeśli chcesz wracać do tej przestrzeni, subskrybuj ten kanał.
Niech to będzie Twoje miejsce ciszy. Twoje przypomnienie. Twoje duchowe ognisko. Dziękuję, że tu jesteś. Dziękuję, że słuchasz. I pamiętaj, Twój anioł nie przyszedł, by Cię naprawić. Przyszedł, by Ci przypomnieć, że nigdy nie byłaś złamana. W głębi Twojego serca istnieje miejsce, którego nigdy nie dotknął ból. Miejsce, które nie zostało zranione przez słowa, porzucone przez ludzi, zignorowane przez świat. To jest źródło. To, kim byłaś, zanim świat powiedział Ci, jaka masz być. I właśnie tam prowadzi Cię teraz Twój anioł. Do tego miejsca, które pamięta Twoje światło. Nawet jeśli Ty sama o nim zapomniałaś. Nawet jeśli zbudowałaś wokół siebie mury zmilczenia, perfekcji, uśmiechu na pokaz. On widzi dalej. On widzi prawdę. Być może przez lata słyszałaś, że jesteś zbyt wrażliwa, zbyt emocjonalna, zbyt miękka. Ale co jeśli Twoja miękkość to nie słabość, tylko największy dar? Co jeśli właśnie przez to czujesz więcej, widzisz więcej, kochasz głębiej? Co jeśli Twoja delikatność to Twoja moc? Świat nauczył Cię się ukrywać. Przywdziewać maski. Udawać, że wszystko jest dobrze, nawet kiedy serce krwawi. Ale już nie musisz. Już nie. Bo teraz wiesz, że Twoja prawda jest święta. Twoje łzy są święte. Twoja historia, nawet ta bolesna, ma sens. Każdy rozdział Twojego życia był potrzebny, byś mogła wrócić do siebie. Może nie jesteś jeszcze tam, gdzie chciałabyś być. Może nie widzisz całej drogi. Ale jesteś w drodze. A to wystarczy. Twój anioł mówi dziś: nie biegnij. Nie musisz się spieszyć. Transformacja nie jest wyścigiem. Uzdrowienie nie ma terminu. Każda łza, każda chwila ciszy, każdy oddech jest częścią tego procesu. I to, że dziś słuchasz tych słów, to nie przypadek. To wołanie Twojej duszy, byś w końcu spojrzała na siebie nie oczami krytyka, ale oczami miłości. Przestań zadawać sobie pytania, które Cię ranią. Przestań szukać winy w sobie. Zamiast tego zapytaj, czego naprawdę potrzebuje moja dusza? Czego pragnie to wewnętrzne dziecko we mnie, które tak długo było ignorowane? Czego potrzebuje nie jako czyjaś córka, czyjaś matka, czyjaś partnerka, ale jako ja prawdziwa? Może potrzebujesz ciszy. Może potrzebujesz uznać, że jesteś zmęczona byciem silną. Może potrzebujesz objęcia siebie tak, jak objęłabyś swoje dziecko, gdy płacze. Bez naprawiania. Bez oceniania. Po prostu być. Czuć. Trwać. I pozwolić, by to wystarczyło. Anioł przypomina Ci dzisiaj o czymś ważnym. O tym, że jesteś częścią większej całości. Nie jesteś sama w swoim bólu, ani w swojej nadziei. Tysiące dusz na tej planecie właśnie teraz przechodzą przez przebudzenie. Czują, że to, co stare, już nie działa. Że potrzebują wrócić do serca. I Ty jesteś jedną z nich. Jesteś mostem między światami. Jesteś światłem dla innych. Ale zanim zapalisz światło w kimś innym, musisz najpierw zapalić je w sobie. Nie chodzi o ego. Chodzi o prawdę. O powrót do tego, co autentyczne. Do tego, co ciche, ale mocne. Do tego, co jest w Tobie od zawsze. Więc dzisiaj, jeśli poczujesz choćby jedną iskierkę poruszenia w sercu, nie uciekaj od niej. Nie zagłuszaj jej obowiązkami, telefonem, hałasem. Usiądź z nią. Z tą emocją. Z tą myślą. I zapytaj, co chcesz mi powiedzieć? Co mam teraz zobaczyć? Bo dusza nie krzyczy. Dusza szepcze. I to właśnie w szeptach dzieją się cuda. A jeśli czujesz, że te słowa dotykają czegoś głębokiego w Tobie, zostaw ślad.
Napisz w komentarzu: wracam do siebie. Napisz to nie dla innych, ale dla siebie. By przypieczętować intencje. By złożyć ślubowanie powrotu. Bo czas już. Czas, by przestać się bać swojej prawdy. Czas, by pokochać siebie nie wtedy, gdy wszystko się uda, ale właśnie teraz, pośród niepewności, zmęczenia, chaosu. Jeśli to czujesz, jeśli ten kanał jest dla Ciebie przestrzenią, do której chcesz wracać, zasubskrybuj. Pozwól, by to było Twoje przypomnienie. Twoja latarnia. Twój znak, że nie jesteś sama. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że słuchasz nie tylko moich słów, ale także siebie. Dziękuję, że odważyłaś się poczuć. To jest akt miłości. I to jest początek czegoś pięknego. Twoje ciało to świątynia. Ale przez lata nauczono cię je ignorować, krytykować, karać. Mówiono, że jest za duże, za małe, za słabe, za wrażliwe. A ono przez cały ten czas próbowało z tobą rozmawiać. Przez napięcia, przez choroby, przez zmęczenie je wysyłało sygnały, błagało o uwagę, o czułość, o obecność. Ale ty, tak bardzo skupiona na przetrwaniu, nie miałaś przestrzeni, by je usłyszeć. Teraz jest ten moment. Ciało nie jest wrogiem. Ciało jest zapisem całej twojej drogi. Każde drżenie, każda blizna, każdy ból to ślad tego, że żyjesz. I że przetrwałaś. Twój anioł mówi dziś bardzo wyraźnie: zatrzymaj się. Połóż rękę na sercu. Poczuj, że jesteś tutaj. Że oddychasz. Że masz prawo czuć, być, kochać. Że nie musisz już udowadniać swojej wartości. Bo jesteś wystarczająca. Zawsze byłaś. Zanim coś osiągnęłaś. Zanim się nauczyłaś. Zanim zapomniałaś. Prawdziwe uzdrowienie nie polega na naprawianiu siebie. Polega na przypomnieniu sobie, że nigdy nie byłaś złamana. Dziś zamykamy ten przekaz, ale nie zamykamy tej podróży. To dopiero początek. Początek nowego rozdziału. Nie musisz wiedzieć, jak on będzie wyglądał. Wystarczy, że powiesz: jestem gotowa. Gotowa, by siebie zobaczyć. By zaufać, że prowadzenie przychodzi wtedy, gdy jesteśmy naprawdę obecni. Gotowa, by wybaczyć sobie te lata zapomnienia, odrzucenia, autoagresji. Bo nic, co się wydarzyło, nie przekreśla twojego światła. Ono zawsze tam było. Tylko przykryte warstwami lęku, oczekiwań, cudzych głosów. A teraz czas, by je odkryć. Czas, by stanąć w swojej prawdzie. Nie tej idealnej, ale tej prawdziwej. Czas, by wstać rano i powiedzieć: nie wiem, dokąd ta droga mnie zaprowadzi, ale idę. Z sercem otwartym. Z ciałem obecnym. Z duszą gotową. Zanim zakończymy, chcę cię poprosić o coś. Jeśli choć jedno zdanie poruszyło cię dziś w środku, podziel się tym. Może znasz kogoś, kto też potrzebuje dziś poczuć, że nie jest sam. Może to będzie dla niego początek. Tak jak dla ciebie. A jeśli chcesz mieć tę przestrzeń zawsze przy sobie, zasubskrybuj ten kanał. To nie jest tylko przycisk. To jest twoja decyzja, by wracać. By pielęgnować tę czułą relację ze sobą. By mieć gdzie odpocząć od świata. Zostaw też swój komentarz. Napisz, co poczułaś. Co w tobie zadrżało. Może jedno słowo. Może zdanie. Może tylko: jestem tutaj. Bo to już wystarczy. Czasem najprostsze wyznania niosą największą siłę. Jeśli czujesz, że chcesz, by ta energia rosła, możesz kliknąć: lubię to. Nie po to, by karmić algorytmy, ale po to, by powiedzieć: to było ważne. To miało sens.
A jeśli serce ci podpowie, udostępnij. Kiedy dajemy dalej światło, nie tracimy go. Ono się mnoży. Dziękuję, że byłaś. Że słuchałaś nie tylko mnie, ale przede wszystkim siebie. Dziękuję, że odważyłaś się poczuć, zamiast tylko rozumieć. Dziękuję, że jesteś częścią tej przestrzeni. Twój anioł czuwa. I będzie przy tobie, kiedy tylko zamkniesz oczy i powiesz: jestem gotowa. To nie jest koniec. To jest początek ciebie prawdziwej.